Witam wszystkich ponownie na kanale International Citizen. Z tej strony Paweł. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat turystyka versus życie na Filipinach. Różnice, o których musisz wiedzieć. Co mam na myśli pod tym pojęciem? Czyli chciałbym wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy doświadczeniem bycia turystą gdzieś, na przykład na Filipinach, a prawdziwym życiem na stałe. Czyli punkt pierwszy. Zacznijmy. Jako turysta można powiedzieć, że widzimy świat inaczej niż on wygląda w rzeczywistości jako osoba, która mieszka na stałe. Koszty życia na pewno są inne, ponieważ jako turysta wydajemy więcej, aniżeli byśmy mieszkali na stałe. Więc na plus, jeżeli ktoś chce zamieszkać, na przykład na Filipinach, to te koszty życia będą niższe niż to, co obserwujemy, będąc po prostu na wakacjach. Co chciałem jeszcze powiedzieć w tym temacie? Nie wiem jak wiele osób, ale wiem, że dość spora liczba turystów postrzega świat i wyrabia sobie opinię głównie przez ten pryzmat, że odwiedza kraj na krótki termin. I tutaj trzeba uważać na taką pułapkę, ponieważ to, jak wygląda dany kraj z perspektywy turysty, nie jest tym, jak wygląda ten kraj z perspektywy osoby, która mieszka na stałe. I ja bym powiedział, że to dotyczy każdego kraju bezwzględnie. Filipiny nie są oczywiście wyjątkiem. Nie mówię, że na Filipinach jest źle lub dobrze, tylko trzeba mieć odrobinę dystansu, ponieważ to, jak wygląda prawdziwe życie, bardzo mocno często się różni od tego, jakie jest doświadczenie turysty. A niestety tak bywa, że wydaje nam się, że powiedzmy dla przykładu, takie Filipiny. Pojedziemy na wakacje na 2 tygodnie, od czasu do czasu, albo i nawet na miesiąc. Wszystko jest super, jedzenie jest super, pogoda jest super, ludzie są super, i potem mamy w głowie takie przeświadczenie, że to może być raj na ziemi, że to jest raj na ziemi. I to nie tylko dotyczy Filipin, ale może dotyczyć także krajów takich jak Hiszpania, Portugalia, czy jakichkolwiek innych krajów, w których byliśmy jako turysta. I jest pierwszy efekt wow, czyli taka jakby pierwsza miłość. Widzimy same zalety, a wad nie ma żadnych. I wtedy często dochodzi do tego, że idealizujemy dany kraj, że u nas w Polsce na przykład to jest kiepska pogoda, wszystko jest kiepskie, ale tam gdzieś za górami, za lasami to jest super. I to jest częsta pułapka myśleniowa, że idealizujemy miejsce, którego nie znamy, patrzymy na nie tylko przez pryzmat tego, że spędziliśmy tam 2 tygodnie w takim miejscu, które jest wyseparowane i stworzone specjalnie dla turystów. I na tej podstawie na przykład możemy w przyszłości mylnie podjąć decyzję, że to ja się przeprowadzę tam, bo tam to jest najlepsze miejsce, a tu, gdzie jestem, to jest do niczego. I to jest jeden z błędów myśleniowych, bo każdy kraj ma swoje wady i zalety i nie ma kraju idealnego. A jeżeli chodzi o raj na ziemi albo ucieczkę w takie miejsce, które jest rajem, to logicznie rzecz biorąc to jest bajka. Jeżeli ktoś lubi wierzyć w bajki, w baśnie Tysiąca Jednej Nocy, to jego sprawa, ale na ziemi raju nie ma, co nie znaczy, że nie ma miejsc, które są dobre, tylko trzeba być realistami i stąpać twardo po ziemi. Miejsca turystyczne versus lokalna społeczność. To jest kolejny punkt, który chciałem poruszyć. I w tym temacie mogę wspomnieć, że to nie tylko tyczy się Filipin, ale każdego miejsca, że te miejsca, do których jedziemy najczęściej, one zostały stworzone pod turystów z różnych krajów, bo gdyby nie było takich miejsc, to kontakt z lokalnym, że tak powiem, światem byłby trudny i mógłby być dla niektórych barierą nie do przeskoczenia lub bardzo
zamieniłby się ten pobyt turystyczny w mordęgę. I dlatego, gdzie nie pojedziemy i czy to są Filipiny, czy Japonia, czy jakikolwiek kraj świata, jeżeli otaczamy się w miejscach, które zostały przeznaczone dla turystów, to automatycznie nie widzimy prawdziwej rzeczywistości kraju, w którym jesteśmy. I dla przykładu podam takie Chiny albo na przykład Tajwan. W Tajwanie, owszem, przyjedziemy na lotnisko międzynarodowe do Tajpej dla przykładu i wszyscy mówią po angielsku, a właściwie z obsługi. Dogadamy się, nie ma sprawy. I taksówkarz coś tam słabo, ale jednak coś tam umie po angielsku i mamy takie przeświadczenie, że no super, i w hotelu mówią, i wszędzie mówią, ale jak wyjdziemy na ulicę i pójdziemy w świat, że tak powiem, i zejdziemy z tych tras turystycznych i nie będziemy patrzeć na przewodnika, to się okaże, że nagle nikt nie zna języka angielskiego i albo ja mówię po chińsku, albo się nie dogadam wcale. Wszędzie w sklepach, menu, wszystko jest w takich dziwnych, że tak powiem, krzakach, co tu robić. I okazuje się, że to takie wrażenie zostało stworzone dla turysty, a rzeczywistość jest inna. To jest tylko jeden przykład, jeżeli chodzi o język, ale też wiele miejsc wygląda inaczej niż w miejscach turystycznych. Ludzie się inaczej zachowują. No i powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, miejsca turystyczne najczęściej są po prostu odrobinę sztuczne, bo one musiały zostać w pewnym stopniu dostosowane do obcokrajowca, żeby miał jak najlepsze doświadczenie i chciał zostawić jak najwięcej pieniędzy w danym kraju. To jest logiczne. Jeżeli chcemy autentycznie poznać jakiś kraj, na przykład Filipiny, to musimy się wybrać w miejsca, które są mniej popularne. I właśnie dopiero wtedy zaczynamy pomału widzieć, jak rzeczywistość wygląda. Chociaż i tak, jako turysta, chociażbyśmy zostali na 2 tygodnie, 3 tygodnie czy miesiąc, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poznać danego kraju i wyrobić sobie takiej rzetelnej opinii. Ciężko to przedstawić, tak mówiąc ogólnikowo, więc posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie, że mamy znajomego z pracy. Poznaliśmy go w korporacji i znamy go od 2 tygodni, może od miesiąca. I co dalej? I porównajmy taką sytuację, że znamy go od miesiąca czasu, a drugą osobę, którą znamy od 3 lat i spędziliśmy z nią razem czas i w pracy, i po pracy, i razem wspólnie na przykład wynajmujemy jeden dom na spółkę i robiliśmy razem biznesy i znamy swoje rodziny nawzajem i na przykład zrobiliśmy jakieś biznesy, coś nam się nie udało, coś innego się udało i znamy osobę od różnych stron, w różnych aspektach życiowych. I to jest właśnie taka różnica pomiędzy tą osobą, którą znamy od 3 lat z różnych perspektyw, a tą osobą, którą znamy od powiedzmy 2 tygodni do miesiąca czasu i znamy ją tylko z życia zawodowego w pracy. I to jest właśnie taka duża różnica, jak różnica pomiędzy bycie turystą, a mieszkaniem na stałe. Dlatego wnioski, które możemy wyciągnąć po tym z tego doświadczenia turysty, są zdecydowanie najczęściej absolutnie różne, daleko różne od tego, jak wygląda rzeczywistość osoby, która mieszka w danym kraju. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, kultura i zwyczaje. W tym temacie to jest oczywiste, że są różnice kulturowe. W każdym kraju są, ale co jest jeszcze bardziej ważne, to jest to, że jako turysta, owszem, możemy zaobserwować wiele, nawet jak jesteśmy dobrymi obserwatorami, to zauważymy więcej niż normalnie przeciętny człowiek, który tylko przyjechał się opalać na przykład. Ale
są rzeczy, o których się po prostu nie mówi. Zwyczaje i obyczaje i różne utrudnienia życia codziennego, o których się nie mówi, bo są albo politycznie niepoprawne, albo jest niebezpiecznie o nich mówić, lub z jakichkolwiek innych względów nie wspomina się o nich. I jest takich rzeczy dużo. I takie rzeczy dowiadujemy się dopiero, jak zaczniemy mieszkać w danym kraju, to wtedy mamy zderzenie z twardą rzeczywistością. I to nie tylko chodzi o Filipiny, ale to chodzi o każdy kraj. I każdy kraj ma coś takiego. Więc najczęściej jest tak, że ktoś, kto chce się przeprowadzić na Filipiny, powinien najpierw dogłębnie spróbować dowiedzieć się o kulturze danego kraju od różnych osób, które mieszkają, ale powiem szczerze, że to i tak nie da mu z reguły pełnego obrazu rzeczywistości. Bo tak jak wspomniałem, jest wiele rzeczy takich, o których się nie mówi albo nie wypada mówić i po prostu się je odkrywa z czasem, a niejednokrotnie mają jednak decydujące znaczenie o tym, czy dany kraj będzie dobry dla nas, czy nie. Kolejny punkt. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na przykład na Filipinach, to jest z tym tak. Jako turysta ja uważam, że jest super, nie ma żadnych problemów, absolutnie żadnych. Chyba że nie wiemy, jak się poruszać w danym miejscu i wtedy oczywiście jakieś problemy mogą wystąpić. Ale tak długo, jak się poruszamy w strefach wyznaczonych dla turystów, to ja nie widzę żadnego problemu, jest bezpiecznie. Jeżeli chodzi o życie na stałe, to tutaj już to wymaga głębszego zapoznania się z lokalną kulturą i po prostu bycia rozsądnym, gdzie można chodzić, a gdzie nie można chodzić, o jakich porach można, a o jakich nie można. Kwestia dostosowania kulturowego. Też można sobie poradzić z tym i może być bezpiecznie, bo są ludzie i są Polacy, którzy mieszkają tam od wielu, wielu lat i im się nic nie dzieje. Największy problem jest wtedy, kiedy nie chcemy zaakceptować tego faktu, że jesteśmy w innym kraju i jest inna kultura, i z takim mindsetem Europejczyka albo Polaka podchodzimy, że powinno być tak, jak my tego chcemy. A nie zawsze tak jest, i wtedy możemy mieć jakieś problemy. Ale jak się dostosujemy i będziemy rozsądni, to uważam, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to też jest ok. O tym można by oczywiście nakręcić osobny odcinek. Praca i biznes, bo to jest też ważny punkt. Jeżeli chodzi o pracę, to wielu osobom zdaje się, chociaż nie wszystkim, że jak mają jakieś doświadczenie zawodowe, mają jakiś fach wyuczony, budowlaniec, czy mechanik, czy spawacz, czy jakikolwiek inny, no to sobie myślą w ten sposób. Mam wysokie kwalifikacje, no to pojadę na Filipiny i jakoś to będzie. No i to jest podejście takie europejskie. No i wszystko by było dobrze, gdyby Filipiny były w Europie, to może by to się sprawdziło. A jeżeli chodzi o Filipiny, tak naprawdę to są w Azji, to każdy wie, ale i realia są inne, więc to podejście, że mamy kwalifikacje, to jakoś to będzie, to z reguły jakoś to będzie, jak się chcemy przeprowadzić. Kończy się tak, że przeprowadzają się niektóre osoby na Filipiny, kończą im się środki finansowe i stwierdzają, że zostały im tylko pieniądze na powrót do Polski i muszą niestety z tak zwanym podkulonym ogonem wrócić do Polski, bo podeszli do sprawy, że jakoś to będzie. No, to tyle, jeżeli chodzi o pracę i jakoś to będzie. Praca oczywiście jakaś gdzieś się znajdzie, ale z pracą jest ten problem, że zarobki na Filipinach są dużo, dużo niższe niż te, które są w Polsce i w Europie. W związku z tym, że płaca jest niższa, to jak chcemy utrzymać jakikolwiek sensowny standard życia, to z normalnej pracy nie wyżyjemy, o ile w ogóle ją dostaniemy. Tak, więc są oczywiście niektóre zawody,
niektóre bardzo wyszukane, ale z reguły ja bym powiedział w 99% przypadków, jak chcemy po prostu pracować na Filipinach, to możemy zapomnieć, a nasze kwalifikacje się przełożą na nic. Z tych prac, które działają i mają szansę, to najbardziej popularna to jest praca przez internet. Czyli jak jesteśmy, powiedzmy, programistą komputerowym, grafikiem komputerowym, pracujemy w call center i pracujemy dla firmy, która jest powiedzmy z USA lub z jakiejś innej bogatej strefy, z jakiegoś kraju europejskiego i pracujemy zdalnie z Filipin, to wtedy ok, bo dostajemy wypłatę powiedzmy w euro czy w dolarach i dostajemy ją znacznie wyższą, aniżeli byśmy dostali na Filipinach. To jeżeli mamy taką pracę, to zgodzę się, że możemy pracować na Filipinach i przeżyć normalnie, w normalnych standardach na Filipinach. W innym wypadku będzie, ja bym powiedział, ekstremalnie ciężko, chyba że chcemy prowadzić koczowniczy tryb życia. Ale jeżeli mówimy o jakichkolwiek normalnych standardach życia, to w takim wypadku druga opcja sensowna to będzie własny biznes. Możemy oczywiście to zrobić, ale to wymaga planów, doświadczenia i kogoś na miejscu, kto nam trochę podpowie, pomoże. To wtedy ok, zgodzę się, więc ja widzę takie dwie ścieżki. Jeżeli chodzi o pracę, to raczej w 99% wypadków praca zdalna, a jeżeli chodzi o biznes, to na pewno bym nie przeznaczał 100% środków na to, że wszystko wpakuję w biznes na Filipinach i jakoś to będzie, bo jakoś to będzie to sformułowanie, to ja rozumiem, że ono ma dodać trochę pewności siebie, ale na Filipinach ja bym powiedział, że trochę więcej trzeba planu niż pewności siebie i trochę więcej wiedzy niż pewności siebie, bo jakoś to będzie, to na Filipinach nie działa. Bo jakby było jakoś to będzie, to w cudzysłowie każdy by wyjechał na Filipiny. Taki żart. No, to biznes to musi być przemyślany strategicznie i trzeba mieć odrobinę wiedzy. O biznesie też można osobny odcinek oczywiście nakręcić i to bym raczej się skłaniał ku temu, że ktoś bardziej doświadczony w tym temacie na Filipinach wspomni o tym temacie i go bardziej rozwinie. Jeżeli chodzi o społeczność polską na Filipinach, tutaj nie chcę się za dużo wypowiadać, jaka ona jest i wchodzić w szczegóły, ale ogólnie rzecz biorąc, to ekspatów jest mało, nawet bardzo mało i są rozsiani po całym kraju, więc jeżeli liczymy na to, że spotkamy Polaka na ulicy, to raczej możemy się nie doczekać. Największe skupisko obcokrajowców jest, wiadomo, w największych miastach, czyli głównie w Manili, tam możemy spotkać, ale typowo Polaków to musimy wiedzieć, gdzie oni są. Wiadomo, jak się połączymy z nimi na forum, na Facebooku, to możemy ich znaleźć, a tak na ulicy to raczej nie spotkamy nikogo. Chyba że stanie się wielki przypadek, to może, ale na to bym nie liczył. Adaptacja, kolejny punkt. Jeżeli chodzi o adaptację, to tutaj też bym chciał wspomnieć o tym, o dwóch aspektach. O pierwszym, czyli czy Filipiny to raj na ziemi, no to może najpierw zacznę od tego. Bo jest często taki chwytliwy temat raj na ziemi albo ucieczka do raju. Nie mówię o kanale takim, tylko ogólnie o takim sformułowaniu. Albo na przykład, że znalazłem najlepsze miejsce na świecie i to są takie trochę frazesy, bo nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. To są bardziej takie marketingowe sztuczki.
Bo tak naprawdę to żyjemy na ziemi, na której są ludzie wszędzie, którzy nie są doskonali. To jest oczywiste dla każdego, kto ma kontakt ze zdrowymi zmysłami i jest pełnoletni. I ktoś, kto nie musi się oszukiwać, a chce znać prawdę, to wie, że nie ma kraju doskonałego. I często się zdarza, że Polacy narzekają na Polskę, że jest do niczego pod wieloma względami. No i zgodzę się, że jest wiele wad, tylko że z reguły mamy taką tendencję, że jak jest powiedzmy 5 informacji, z czego jedna jest negatywna, a 4 pozostałe są pozytywne, to wtedy jest taka sytuacja, że jak zostanie nam przedstawiona ta jedna zła jako pierwsza, to potem ta pierwsza zatruje nam głowę do tego stopnia, że nie zauważamy tych 4 pozytywnych. Albo one są mało znaczące i postrzegamy resztę informacji przez ten pryzmat tej negatywnej energii. No i ja bym powiedział, że w Polsce jest wiele niesamowitych aspektów i że w wielu kwestiach możemy być dumni jako Polacy, ale często nie zauważamy tego i zdarza się tak, że przyjedzie jakiś turysta do Polski i zauważa piękno tego kraju, że jaki on jest super, a tego w kraju u siebie nie ma. Niektórych jakości niektórych produktów spożywczych czy podejścia do różnych tematów i zazdroszczą nam Polakom czegoś, a my z kolei siedząc w kraju i narzekamy, że jest tak źle. Powiem tak, Polska może być rajem na ziemi. Tak samo jak każdy inny kraj. To jest tylko kwestia percepcji. Nie ma idealnego kraju i nie uważam, że jeden kraj jest idealny, a drugi jest do niczego, bo to jest po prostu nieprawda. To jest złudzenie naszej percepcji i skupianie się na negatywnych rzeczach. Kiedyś, jakiś czas temu, rozmawiałem z moim kolegą i on bardzo dobrze to ujął, ponieważ powiedział, że Paweł, nie ma raju na ziemi. To jest, jeżeli chodzi o kraj, do którego byś chciał się przeprowadzić, to jest tylko kwestia jednej rzeczy. Przeanalizuj dokładnie kraj, do którego chcesz się udać. Poznaj jego wady i poznaj jego zalety. Ale tak dogłębnie i tak naprawdę. Nie od strony emocji, tylko przeanalizuj logicznie. I zadaj sobie jedno najważniejsze pytanie. Czy jestem w stanie zaakceptować wady danego kraju? Czy sobie poradzę z nimi? I jeszcze jedno ważne pytanie. Czy te zalety, które dany kraj oferuje, to są te zalety, które dla mnie są priorytetowe? Jeżeli odpowiedź będzie tak, to znaczy, że to jest kraj dla mnie. I to wszystko w temacie. I nieważne, który to jest kraj. Czy to są Filipiny, czy Polska, czy jakikolwiek inny. Jedyny powód, dla którego większość na przykład Polaków narzeka na Polskę, to jest to, że długo mieszka w tym kraju i jest ten efekt psychologiczny, że zauważamy wady i one, ta negatywna energia tych wad sprawia, że nasza percepcja skupia się na nich i już zalet nie dostrzegamy. Ale tak samo wady występują w każdym kraju, czy to na Filipinach, czy w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii. Więc to jest tylko kwestia naszego podejścia, naszego mindsetu. A jeżeli chodzi o przyprowadzkę, to zastanowienia się, czy te zalety, które dany kraj oferuje, to są te, które dla nas są priorytetowe i czy jesteśmy w stanie zaakceptować wady danego kraju. I to wszystko w tym temacie. Czy coś jeszcze mógłbym dodać? Ja uważam, że to raczej wszystko. Jeżeli coś pominąłem, to na pewno jeszcze zwrócę uwagę na to w pozostałych odcinkach. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.